Dzisiaj ciężki temat. Obalamy mit 300 dpi. Poproszę plik w 300 dpi. 1:1. Wielkoformatowy przeważnie. 5 metrów na 4. Pamiętaj 300 dpi, bo to jest najważniejsze. Chodźcie, pokażę wam coś. Robimy fotę, żeby nie było. Często opieramy się w projektach na fotografii, prawda? I nawet wielkoformatowej korzystamy z fotografii, więc robimy fotę. Mamy fotę. Mam tutaj modela ulubionego, nie gada, nie marudzi. I lecimy do, nie Photoshopa jeszcze, ale do Adobe Camera Raw, bo w tym narzędziu sobie przeważnie wywołuję rawy. Już wam pokażę, co mają zdjęcia do 300 dpi tak naprawdę i o co tu do cholery chodzi. Czemu wszyscy chcą to 300 dpi? Proszę mi wysyłać wielkie projekty 300 dpi. To jest aparat, który ma matrycę 50 megapikseli. Standardowe aparaty na rynku, lustrzanki mają około 20, 26, 25. Są również średnie formaty po 100 megapikseli, czy jakieś Sony Alpha, które mają 50 megapikseli. To jest aparat 50 megapikselowy, stary, Canona, lustrzanka cyfrowa, ale już wam mówię, o co w tym chodzi. Oczywiście otwieram się nie na tym monitorze, co trzeba. O, dobra jest. Czyli ekran dobry. Wywołujemy sobie to. Nieistotna jakość zdjęcia, czy to jest rozmazane, czy nie rozmazane. Ciemno tutaj mam. Nieistotne. Patrzcie tutaj, co jest na dole pokazane. To jest wykonane i wyświetlane przede wszystkim, bo RAW nie jest wykonany w konkretnej przestrzeni kolorów, tylko to jest w 16 bitach. Wyświetlane jest na profilu sRGB. O profilach jeszcze będzie takich do druku fotografii. Trochę to też jest temat poszerzony, ale zwróćcie uwagę dalej. 5792 piksele na 8688 pikseli, czyli 50,3 megapiksela. 300 ppi, nie dpi. To są, powiedzmy, dwa różne pojęcia zamiennie używane. Niekoniecznie źle, ale ja zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Otwieramy sobie to w Photoshopie i teraz, widząc to zdjęcie, teraz je widzimy na oddaleniu i chcemy zobaczyć tak naprawdę, jakie to zdjęcie nam wyjdzie w druku. Wchodzimy sobie w Image Size. Odznaczamy sobie Resample, bo opcja Resample odpowiada tak naprawdę za sztuczny antyaliasing. On nam tam wygładzi niektóre piksele i gdzieś przy małych zdjęciach ma to sens. Ale zauważcie, że teraz przy resolution 300 pixel per inch ten obrazek przy jakości 300 ppi czy dpi w druku, jakby to nazwać, on wyniesie maksymalnie 73 cm i pół na 49 cm. To jest maksymalna wartość przy 300 dpi, ppi. I teraz patrzcie, jeśli chcemy tą fotografię, chcemy na plakat, który będzie dwukrotnie większy niż to, co nam wypluł aparat, to, co nam dał aparat. Sobie dajemy razy 2. I patrzcie, co nam się automatycznie stało z resolution, z tą rozdzielczością, te piksele. Po prostu one, jak powiększyliśmy obrazek nasz dwukrotnie, to czysta matematyka, jeśli mamy upakowane coś, mamy jabłka w koszu, cokolwiek mamy włożone do kosza, jest gęsto, prawda? Ale jeśli powiększymy kosz, to jabłek nam nie przybędzie. Jabłka się po prostu rozsypią. Będzie luźniej. I ta rozdzielczość właśnie, ona nam luzuje te piksele. Mniej pikseli na cal jest automatycznie o tyle, o ile powiększymy obrazek. Mamy 150 ppi. Powiększymy sobie jeszcze raz. Razy 2. I patrzcie, co się dzieje. Mamy 74 ppi. Magic. Ale projekt już możemy wydrukować w takiej jakości 294, tam 3 metry na 2 metry. 3 metry na 2 metry baner nie oglądamy z takiej odległości jak wydrukowane zdjęcie przed sobą na kartce. To jest czysta matematyka i
sama wartość tej rozdzielczości, ona została stworzona w oparciu o to, jak postrzegamy, jak ludzkie oko postrzega obraz drukowany i obraz na komputerze. I ta wartość 300 ppi jest tak przygotowana, że jeśli mamy kartkę przed sobą i mamy te 300 ppi wydrukowane, w przypadku tego aparatu 70 cm na 40 czy tam 50, no to z odległości 20-30 cm mamy perfekt wszystko ostre. Pewne rzeczy, jak nie wiem, banknoty czy jakieś mega często kolekcjonerskie rzeczy, drukuje się z rozdzielczością wyższą, czyli sam druk, który przelicza te pixel per inch, on przelicza na dots per inch. I często projekt, który my przygotowujemy do drukarni 300 ppi, on nie jest drukowany tak naprawdę w 300 dpi. Drukarz sobie fizycznie, on wie, że ma plik dobrej jakości, 300 ppi, ma 300 pikseli na 1 cal, a od drukarza, od maszyny drukarskiej tak naprawdę zależy, jak on dużo punktów drobniutkich wpakuje na 1 piksel nasz. I jeśli dostarczymy mu plik 300 ppi, on może wydrukować nawet 2400 dpi, czyli jak ma maszynę odpowiednią, to on na nasz 1 piksel może dużo małych punkcików. Przejdźcie sobie do filmiku z Cmyka, ja tam w mikroskopie pokazuję, jak wygląda druk w punktach. Im większe te punkty, tym słabsza rozdzielczość druku. Możecie dać drukarzowi też dobry plik, a on może zripować w programie do drukarni, do zamienienia pliku do druku, może nawet spieprzyć to i przygotować plik do druku na 100 dpi. I wtedy po prostu większe kropki wydrukuje. To nie jest przelicznik to samo, że mamy 300 ppi w druku, to drukarnia 300 ppi drukuje. Nie do końca tak jest. A kolejna sprawa, zauważcie, że jeśli mamy te nasze, powiedzmy, powiększony plik czterokrotnie i mamy tę rozdzielczość, już mamy 75 ppi, to nic tak naprawdę nie zmienia, bo my baneru 3-metrowego, 3 metry na 2 nie oglądamy z odległości 30 cm, 20, tak jak ulotkę, która ma być perfekt. I strasznie mega mnie denerwuje, jeśli projektujemy coś wielkoformatowego, banery po 5, po 10 metrów na budynki i dostaję wytyczne z drukarni, że chcą projekt 1:1, czyli w projekcie muszę stworzyć projekt, który jak ma być wydrukowany, ma mieć 7 metrów na 10 i ja sobie w projekcie nadam 7:10, to nawet nie wiem, ale w Illustratorze prawdopodobnie nawet nie ma takiej możliwości ustawień. Wiem, że Corel przegina z rozmiarami, tam można sobie ustawić, ale tu czegoś takiego nie ma. Artboard nie może być dużo większy niż ileś tam metrów. To nie jest tak, że 20-metrowy baner sobie w Illustratorze przygotujemy, czy w Photoshopie. Zauważcie jedno, jeśli mamy teraz, zrobimy taki eksperyment, dodamy opcję Resample, czyli właśnie sztucznie zmienimy wartość tej rozdzielczości, czyli algorytmami Photoshopa sobie tam te piksele rozmyjemy, odbijemy, tu mamy ileś tam opcji, żeby było bardziej ostro, mniej ostro i tak dalej. To się sprawdza może przy małych obrazkach, jak chcemy z małego powiększyć na taki znośny na ekran. Ale patrzcie, co się teraz stanie. Tutaj mamy rozmiar pliku. 2 metry na 3 metry plik, przygotowany poprawnie, bo nie dodamy mu tych pikseli. One z aparatu wyszły jak wyszły, powiększyliśmy rozmiar pliku, proporcjonalnie nam rozdzielczość zmalała, te 300 ppi zmieniło się na 74 ppi, 75. I jak dodamy teraz sztucznie, że chcemy ten rozmiar pliku, ten rozmiar obrazu 300 cm na 200 cm, wpiszmy tu 300, robią się jakieś artefakty różne, bo każdy algorytm ma swoje jakieś tam sposoby na rozmazywania, rozmycia, ale patrzcie na rozmiar pliku. 4,5 giga, no chyba kogoś posrało, że chce 1:1 projekty i często, ostatnio miałem sytuację, targi w Dubaju, agencja reklamowa organizująca targi poprosiła o pliki 1:1, 3 metry na 4 metry, ścianki na miejsca targowe, na stoisko targowe. Chcieli 1:1 i żeby jeszcze projekt wysłać w pliku EPS. Pliki miały po 8 giga, stestowałem sobie, żeby zobaczyć właśnie jak to wygląda. Pliki miały po 8 giga i później im serwer padł, bo takie wytyczne dali, ludzie zaczęli wysyłać im rzeczy i
Wszystko popadało, nikt nie mógł przesłać. Nie projektuje się takich dużych rzeczy, nawet 3x4 metry, nie projektuje się 1:1. Bardzo rzadko. Profesjonaliści projektują w skali 1:10. Wiecie dlaczego? Właśnie dlatego, że i tak nie jesteśmy w stanie wyciągnąć ze zdjęć więcej niż te 70 cm na 40, na 50 cm. Metr na metr przy mega zajebistych aparatach. Nie kupicie takich zdjęć na Adobe Stock, na Shutterstock. Są może większe piksele. Jedyne co to możecie wizualizację 3D, jeśli projektujecie w Blenderze czy w jakimś innym programie do 3D, możecie sobie stworzyć większą rozdzielczość, większe pliki. Ale to jest totalnie zbędne. Strata miejsca na dysku, strata kłopotów z przesyłaniem plików, z otwieraniem, z wyświetlaniem. Przesłałem pliki większe, 1:1, ale sprasowane z tym są rozdzielczością. Nie mogli ich poprawnie odtworzyć. Tak się uparli, nie mogli ich poprawnie otworzyć. Gdy przygotowałem pliki 1:10, ta rozdzielczość skalowalna, zgodnie z tym, że jeśli powiększyłem fotografię na te 3-4 metry, no to wychodziła tam właśnie 70 ppi. I wtedy bez problemu otworzyli, bez problemu wydrukowali, było pięknie. Boże, normalnie naprawcie się ludzie i przestańcie pieprzyć o tym magicznym 300 ppi, że chcecie projekt 1:1, który jest wielkich rozmiarów, z rozdzielczością 300 ppi. Przejdźmy teraz do Illustratora. Pokażę wam, jak wygląda sprawa w Illustratorze, gdy takie zdjęcie. Zapiszmy sobie to zdjęcie oryginalne. Mamy go na pulpicie, powinniśmy już mieć. Wchodzimy do Illustratora. I teraz patrzcie, jak przygotowujemy plik, nie wiem, tutaj mamy artboard w rozmiarze, zmieńmy sobie, żeby łatwiej nam się to przeliczało, nie z milimetrów, ja w milimetrach projektuję, ale żebyście prościej widzieli, wrzucam centymetry. Mamy 100 cm na 100 cm na 100 cm, metr. I teraz zauważcie, co się stanie, jak wrzucimy tą fotografię, którą wyeksportowaliśmy teraz. Klik. Patrzcie, to jest 1:1. Metr na metr wygląda tak, a to nam się wydrukuje maksymalnie 70 cm, 70 cm na 50 cm. Tu mamy wymiary. Patrzcie, 73,5 na 49. To są wymiary maksymalne. W lewym górnym rogu tu widzicie wartość ppi. I patrzcie, jak teraz sobie to rozciągniemy, żeby to miało metr na metr. Co się dzieje automatycznie z rozdzielczością? Powiększamy dłuższy bok do metra i mamy ppi 221. I nie musimy tego zmieniać. Nie musimy nadawać temu projektowi 300 ppi, nie wiadomo ile tam dla tego zdjęcia. Nie musimy tego zdjęcia przerabiać. Jeśli mamy projekt właśnie tego typu, gdzie mamy fotografię, dorzucimy sobie jakiś tekst, coś tam napiszemy. To mamy na wektorach, więc tu się nie martwimy rozdzielczością. To mamy na fotce. I co? I zapisujemy sobie, jeśli to na przykład miało być 10 metrów na 10, no to spokojnie projektujemy metr na metr. I to i tak nie będzie miało znaczenia, bo 10 na 10 będziemy oglądać z takiej odległości, jakbyśmy oglądali, nie wiem, metr na metr gdzieś tam na odległość ręki, 2 rąk, a 10-metrowy raczej na budynku będziemy oglądać taki projekt. Więc odległość, proporcja odległości, to oko nie zauważy tego piksela. I czasem, właśnie stosując te anti-aliasing cały z Photoshopa, różne konwersy tych pikseli przy dużym formacie, to się mija z celem, bo albo po pierwsze tego nie zauważymy, albo te wszystkie resample, te wszystkie opcje konwertowania tych pikseli, one nam jeszcze gorszy efekt dadzą, bo rozmyją. Piksel ostry, widzicie, teraz z bliska mamy szum, jeszcze bliżej mamy piksel, ale to właśnie te piksele, te różnice kontrastowe między pikselami nadają nam ostrość w takich obrazach. I jeśli to ma być daleko, to naprawdę nie ma sensu. Spokojnie zostawiacie piksele, zostawiacie te 220 ppi, powiększmy to jeszcze i tak naprawdę mamy 81 ppi i możemy szykować. Czasem jak są na przykład projekty tam metrowe, no to szykujemy 1:2 proporcja. Jak są dużo większe, 3-4 metry, 1:10 spokojnie możemy szykować. Zależy, z jakiej odległości to będzie oglądane. I teraz przy eksporcie takiego pliku do drukarni zapisujemy sobie w takim PDF-ie do druku właśnie. Klik PDF do druku, wybieramy sobie preset, który stworzyliśmy w poprzednim odcinku. Wybieramy sobie preset, klikamy OK, zapisuje się nam to. I to naprawdę nadaje się do druku
a waży 28 MB. To nie jest żadna zbrodnia, to nie jest nic takiego. I spokojnie, patrzcie jak ta treść tutaj, proszę bardzo, to jest zamienione na krzywe i nawet jak to wydrukują na pierdyliard metrów, tekst będzie ostry, bo to jest element na krzywych. Zdjęcie jedynie się rozpikseluje, ale to jest przybliżenie 300-krotne. To nie jest takie tragiczne, nie będziemy oglądać tak bliska takiego zdjęcia. Więc tyle w temacie, 300 dpi, 300 ppi. Drukarz dostaje dobry plik w dużej rozdzielczości. Być może niektórzy upraszczają, że chcą 300 dpi, bo chodzi im po prostu o dobrą rozdzielczość. Ale tak naprawdę chodzi o plik dobrej jakości, maksymalnej możliwej jakości. Fotografia z aparatów. Są aparaty Hasselblada, które kosztują, nie wiem, 50-100 tysięcy złotych i one wyplują 100 megapikseli, czyli 1,5 metra na 1,5 metra powiedzmy może mieć takie zdjęcie, metr na 1,5 w 300 dpi, ppi. On może mieć 1,5 na metr i każde inne powiększenie zabiera nam tą rozdzielczość. Choćby nie wiem, co byście robili, nie potrzeba sztucznie zwiększać tej rozdzielczości. Niektórzy są uparci, nie potrafią sobie wmówić, ale o to w tym wszystkim chodzi. Mamy rozmiar pliku, rozdzielczość i oto cała historia magiczny 300 dpi. Bullshit, po prostu chodzi o dobrą jakość. Kupujecie zdjęcia z internetu, pobieracie zdjęcia z internetu, one mają jakąś rozdzielczość. Po prostu są duże, mają 6000 na 300 pikseli i jesteście z nich w stanie zrobić każdy obraz tak naprawdę, baner, tak naprawdę wizytówkę. Im mniejsze oczywiście, wtedy jest większa gęstość rozdzielczości i będzie to lepiej wyglądać. Im większe, jasne, tracimy rozdzielczość, ale nie ogląda się baneru kilkumetrowego z takiej odległości jak wizytówka. To gubi sens. Nie ma sensu powiększać sztucznie takich wartości w Photoshopie przy projektowaniu wysokoformatowych projektów. Tyle w temacie. Dalej się będę denerwować, bo tego nie ominę i na pewno jeśli projektujecie, nagminnie słyszycie to 300 dpi przy projektach. Przy wielkoformatowych mnie szlak trafia, ale cóż, zaciskam zęby, albo staram się czasem wytłumaczyć, albo projektuję jak leci, a te osoby i tak nie są w stanie sprawdzić, bo też nie mając wiedzy jednej, nie mają wiedzy drugiej i przechodzi, wszystko wygląda elegancko. Koniec. 300 dpi za nami.